Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Tak naprawdę jest to tylko obudowa od szarotki. Niestety w środku pusta. Właściwie nie jest pusta, ale zaraz wam pokażę, co się w niej znajduje. Spotkania odbywają się w restauracjach i kawiarniach, a później już bardziej poufne, bądź w mieszkaniach z pozoru prywatnych, a należących do MSW, bądź w hotelach. I to radio było częścią wystawy dotyczącej Radia Wolna Europa. Raz i dwa. I teraz powinienem być w stanie tę ściankę radia zdjąć. Wolałbym widzieć takie radio z oryginalnym wyposażeniem. Ok, niech to troszeczkę wyschnie i zaraz zobaczymy, czy to będzie działało. Zacznijmy od stwierdzenia, że ofensywą penetracyjną i wywiadowczą przeciwko naszej rozgłośni i paryskiej kulturze kieruje specjalny zespół oficerów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast tutaj mam dwa eksponaty z mojej kolekcji, które są przykładami tej mrocznej, ciemnej strony radiofonii. Cześć! Dzisiaj chciałbym was zaprosić na bardzo króciutki film. Korzystając z wolnego dnia, robię sobie porządki w pokoju, sprzątam trochę na regale i wyciągnąłem jeden z eksponatów, który towarzyszy mi w pokoju na co dzień, a tak naprawdę towarzyszy mi w różnych podróżach przez ostatnie 10 lat. Zaraz wam opowiem, jak to się stało i jaka historia wiąże się z tym radiem. To jest radio Szarotka produkowane w zakładach radiowych Kasprzaka w Warszawie w latach 50. Chyba jedna z ostatnich wersji tego radioodbiornika, bo ono ma już 3 zakresy fal, fale długie, średnie i krótkie, a z tego co wiem początkowo radia te posiadały tylko fale długie i fale średnie, później chyba w Szarotce 3 dodano właśnie fale krótkie. Tak naprawdę jest to tylko obudowa od szarotki. Niestety w środku pusta. Właściwie nie jest pusta, ale zaraz wam pokażę, co się w niej znajduje. I to, co jest ciekawe, ta historia, która wiąże się z tym radiem, jest taka, że mniej więcej 10 lat temu zostało wykorzystane podczas powstawania wystawy dotyczącej różnych wątków, polskich wątków niepodległościowych z okresu okupacji i lat PRL-u. I to radio było częścią wystawy dotyczącej Radia Wolna Europa. Było eksponatem doczepionym do jednej z tablic wystawy, a tak się składa, że miałem możliwość uczestniczenia w prezentacjach tej wystawy mniej więcej przez ostatnie 10 lat, gdzieś od około 2015 roku. I wystawa ta, co ciekawe, była prezentowana nie tylko w Polsce, ale także przez kilka lat w Niemczech. Podróżowała praktycznie po całych Niemczech. Jeżeli dobrze pamiętam, to miała co najmniej 20, a moim zdaniem nawet więcej przystanków w różnych niemieckich miastach, od Hamburga na północy po Ratisbonę czy Regensburg na południu. I we wszystkich tych wystawach jako eksponat brało udział również to radio. Ja byłem przez ten cały czas odpowiedzialny częściowo za montaż i demontaż tej wystawy, także no, myślę, że co najmniej 40-50 razy wszystkie te plansze ustawiałem w bardzo różnych miejscach. Od jakichś budynków oficjalnych, bibliotek, jakichś pomieszczeń rządowych, aż po jakieś stare, zabytkowe zamki, czy różne ciekawe piwnice, tak jak na przykład w piwnicach kościoła w Hamburgu, które pozostały po bombardowaniach Hamburga podczas II wojny światowej i są dzisiaj częścią muzeum. Tam między innymi ta wystawa także się znajdowała. Natomiast, tak jak wam już powiedziałem, jest to tylko obudowa, a w środku w tym radio jest wmontowany odtwarzacz MP3, który podczas prezentacji wystawy emitował właśnie fragment jednej z audycji Radia Wolna Europa. Mam nadzieję, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że podczas powstawania tej wystawy osoby, które były odpowiedzialne za przygotowanie graficzne i za zbieranie eksponatów, no, nie zniszczyły oryginalnego, działającego, sprawnego radia Szarotka. Mam wielką nadzieję, że radio, którego obudowa została tutaj wykorzystana,
albo już było puste, albo było niesprawne, nie nadawało się do naprawy, a ewentualne jego części posłużyły do naprawienia jakiegoś innego radia Szarotka, bo no, przyznaję, że bardzo byłoby mi szkoda, gdyby na potrzeby takiej wystawy uszkodzono, zniszczono jakiś działający w sumie w całkiem niezłym stanie radioodbiornik Szarotka. Natomiast moją taką małą ambicją jest też to, żeby kiedyś ewentualnie to radio przywrócić do działania już z oryginalnymi częściami, wstawić cały mechanizm z lampami. Tutaj do tego radia jeszcze powinien być w komplecie zasilacz, którego ja niestety nie mam. Można takie zasilacze dostać, ale na portalach aukcyjnych w internecie są to dosyć drogie eksponaty. Mam cały czas nadzieję, że gdzieś może na jakiejś giełdzie staroci wśród różnych rupieci uda mi się wygrzebać zarówno taki zasilacz, jak i no nie wiem, może połamane, popękane radio Szarotka, z którego cały ten układ elektryczny uda mi się wykorzystać, aby zreanimować to radio Szarotka. Ale tak jak wam powiedziałem, to radio było wykorzystywane na wystawie i w środku został zamontowany odtwarzacz MP3 i prawdę mówiąc chciałbym zobaczyć, czy to jeszcze działa. Tutaj pierwotnie wychodził też przewód w jednym miejscu, tutaj chyba przez ten otwór z tego radia, ale przykro to powiedzieć, podczas jednej z prezentacji akurat na jednej z polskich prywatnych uczelni zasilacz został skradziony, a później ten przewód został po prostu obcięty i trzeba go było wymienić na nowy. Przykro, ale wśród zwiedzających zdarzają się różne osoby. Natomiast ja bardzo chciałbym do tego radioodbiornika zajrzeć i chciałbym zobaczyć, czy będziemy w stanie je jeszcze uruchomić i posłuchać tego fragmentu Radia Wolna Europa. Jeżeli dobrze pamiętam, to nie jest tak, że jest tutaj zamontowany tylko głośnik, a radio było połączone z odtwarzaczem MP3. Moim zdaniem jest tutaj zamontowany w tym radioodbiorniku cały odtwarzacz, a był on tylko podłączony przewodem do zasilania. Tutaj znajduje się zatrzask, który pozwala otworzyć obudowę tego radia. I jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, wezmę taką gumową podkładkę, żeby tej obudowy nie porysować. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj jeszcze muszę odblokować takie dwa zatrzaski na dole. O, chyba tak. Tu jeszcze trzyma. Raz i dwa. I teraz powinienem być w stanie tę ściankę radia zdjąć. No i widać tutaj cały ten mechanizm, tak jak powiedziałem, niestety już współczesny, ale nie tracę nadziei, że może kiedyś uda mi się to radio odtworzyć w jego pierwotnym kształcie. Tutaj jest odtwarzacz, tutaj jest głośnik, tutaj jest przewód USB, który służy do zasilania. I tutaj są jeszcze... Nie wiem, czy to widać. Tutaj jest jeden taki wyłącznik krańcowy zamontowany pod tym przyciskiem, który pierwotnie służył chyba do ustawiania fal długich, a ten chyba do fal krótkich. I tu jest jeszcze jeden wyłącznik krańcowy, który się odkleił. Zaraz go klejem na gorąco tutaj przykleimy. I teraz przyznaję, że nie jestem pewien, który z nich służył do włączania tego odtwarzacza, który do wyłączania. Zaraz to sobie zobaczymy, tylko pozwólcie, że przykleję tutaj ten wyłącznik, a potem podłączymy całe to radio do zasilania i zobaczymy, czy to w ogóle jeszcze działa. Tutaj czekając, aż mi się nagrzeje ten pistolet do kleju na gorąco, pokażę wam jeszcze może w zbliżeniu, jak to teraz wygląda w środku. I tutaj jest ten wyłącznik krańcowy, który musimy w tym miejscu przyczepić i wtedy tymi przyciskami, w ten sposób, i wtedy tymi przyciskami będzie można te dwa wyłączniki obsługiwać. Tutaj jest, widzę na dole jeszcze jeden jakiś wyłącznik, ale on jest w ogóle nie podłączony i szczerze mówiąc nie bardzo wiem, do czego on służył. Być może było to jakieś zabezpieczenie przeciwko otworzeniu czy oderwaniu tego radia od planszy, do której było przyklejone. Nawiasem mówiąc, powiedziałem wam, że to radio było też prezentowane w Regensburgu czy Ratisbonie w Bawarii. Zresztą chyba nie było to jedyne bawarskie miasto, w którym ta wystawa się znalazła. Chyba w Akademii w Tutzing było również prezentowane i nie wiem, czy jeszcze gdzieś
na terenie Bawarii. Natomiast tam, gdzie nie udało się tej wystawy podczas jej prezentacji w Niemczech pokazać, to było Monachium, w którym oczywiście znajdowała się siedziba rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Szkoda, bo byłoby to chyba najbardziej odpowiednie miejsce do zaprezentowania tej wystawy. Ona oczywiście była w tłumaczeniu na język niemiecki, ale plansze były również w języku polskim, ponieważ powstała pierwotnie z myślą o prezentacji w różnych polskich instytucjach kultury. Radia Szarotka można oczywiście dostać na portalach aukcyjnych, ale są to dosyć kosztowne eksponaty, a zwłaszcza jeżeli jest to cały komplet razem z zasilaczem. No mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że kiedyś uda się takie radio gdzieś na giełdzie staroci ewentualnie znaleźć. Dobrze, myślę, że już mogą ten wyłącznik tutaj zainstalować. Nie za dużo tego kleju. Tak, i wklejam go dokładnie w tej pozycji, w której on się tutaj znajdował. Bardzo mnie ciekawi swoją drogą, czy ktoś z Was posiada takie sprawne radio Szarotka. Ok, niech to troszeczkę wyschnie i zaraz zobaczymy, czy to będzie działało. Tutaj sobie nawiasem mówiąc tak patrzę, że te dwa elementy, które tutaj widzimy, to jest po prostu taki prawdopodobnie jakiś taki bezprzewodowy głośnik Blaupunkt z możliwością odtwarzania plików MP3 nagranych tutaj na karcie pamięci. Tutaj widzę włożoną kartę. To jest prawdopodobnie góra odkręcona od tego głośnika. Tutaj w tym miejscu mamy sam głośnik. Ja mam coś podobnego, też jakiś taki bezprzewodowy, nawet nie wiem czy nie Blaupunkta właśnie, tylko w innej obudowie głośnik, który czasem też sobie używam z moim tabletem. Bardzo proste rozwiązanie, które tutaj właściwie idealnie pasuje do tej obudowy. Ja przyznaję, że absolutnie nie jestem zwolennikiem takich przeróbek i wstawiania współczesnego sprzętu w stare, zabytkowe obudowy. Raczej wolałbym widzieć takie radio z oryginalnym wyposażeniem. No ale w takich przypadkach właśnie jak jakieś prezentacje, wystawy, myślę, że nie był to wcale zły pomysł. Dobra, podejrzewam, że tutaj już ten wyłącznik jest ładnie przyklejony. Wydaje mi się, że obydwa te przyciski działają. Tak jak wspomniałem, pierwotnie służyły one do zmiany zakresu fal. A co robią teraz? Zobaczymy. Prawdopodobnie włączają i wyłączają ten głośnik. Ja bym tę obudowę teraz zamknął. Tutaj na dole są dwa zatrzaski, tutaj z boku wszystko weszło i tu jeszcze musimy wszystko ładnie zatrzasnąć. Dobrze. Weszło. No i teraz wezmę sobie przewód zasilający i podłączę, może z tej strony, i przez ładowarkę podłączę ten przewód USB do listwy zasilającej. Zacznijmy od stwierdzenia, że ofensywą penetracyjną i wywiadowczą przeciwko naszej rozgłośni i paryskiej kulturze kieruje specjalny zespół oficerów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zacznijmy od stwierdzenia, że ofensywą Niestety nie jestem w stanie wyłączyć tego odtwarzania. Albo to nie działa, albo nie było to przewidziane. Żaden z tych przycisków nie był przewidziany do tego, żeby ten odtwarzacz wyłączyć. Prawdopodobnie trzeba było po prostu odłączyć radio od zasilania, ale zwiedzający wystawę, którzy akurat podeszli do tej części poświęconej Radiu Wolna Europa poprzez przyciśnięcie dowolnego przycisku,
mogli spowodować, że audycja była emitowana od początku. Przypominam, że to jest oryginalny fragment audycji rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, jakiej audycji i z którego dokładnie roku, ale poszukam, być może w opisie wystawy znajdę to i zamieszczę to po prostu wtedy w podpisie tutaj gdzieś pod tym nagraniem. Natomiast ja bym chwileczkę, dosłownie minutę czy dwie fragmentu tej audycji posłuchał. Ten fragment tak czy inaczej nie jest długi, bo no, nie było to przewidziane do długiego odtwarzania, tylko dla osób, które akurat przechodziły przy tej części wystawy. Posłuchajmy chwilkę tego oryginalnego fragmentu audycji Radia Wolna Europa, emitowanego wtedy prawdopodobnie gdzieś w latach 50., 60. z Monachium. Zacznijmy od stwierdzenia, że ofensywą penetracyjną i wywiadowczą przeciwko naszej rozgłośni i paryskiej kulturze kieruje specjalny zespół oficerów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod kierownictwem pułkownika Janusza Sawickiego. Jak odbywa się werbunek agenta? Oczywiście nie w gmachu na ulicy Rakowieckiej. Tam upatrzony delikwent ani w okresie namawiania do współpracy, ani później, jeśli przyjął funkcję konfidenta, pokazywać się nie powinien. Werbunkowy savoir-vivre jest zewnętrznie typu salonowego. Oficerowie pułkownika Sawickiego, a w niektórych wypadkach i on sam, przeprowadzają rozmowy, a później wyznaczają konkretne zadania z dala od ulicy Rakowieckiej. Spotkania odbywają się w restauracjach i kawiarniach, a później, już bardziej poufne, bądź w mieszkaniach z pozoru prywatnych, a należących do MSW, bądź w hotelach. Między innymi w hotelu Metropol w pokoju 314, czy w hotelu MDM na Placu Konstytucji w pokoju numer 219. Jest tam również restauracja pod kandelabrami, w której też prowadzone są niektóre rozmowy. Nad ich bezpieczeństwem czuwa wysoki, o dobrej prezencji, z ciemnym wąsikiem, starszy kelner restauracji Kowalski, występujący również jako lokalny działacz związkowy, który z ramienia UB nadzoruje służbę hotelu MDM i restaurację. Znany jest również ze swych specjalnych urządzeń niewidocznych dla rozmówcy pokój numer 348 w hotelu Polonia. Warunki współpracy nie są ustalone na piśmie, lecz omawiane ustnie. Obowiązuje zasada niekontaktowania się z nikim innym z komórki pułkownika Sawickiego poza nim samym lub wyznaczonymi oficerami. Agentowi wyjeżdżającemu za granicę przyznaje się miesięczne uposażenie oficera MSW średniego stopnia. Pensja ta jest wpłacana na konto agenta w Polsce. Po wykonaniu zadania i powrocie do kraju może on podjąć całą należność. W czasie pobytu w Polsce konfident może porozumiewać się ze swoim przełożonym telefonicznie i prosić go o spotkanie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma do tego rodzaju celów specjalną centralę telefoniczną, której numeru nie ma oczywiście w książce telefonicznej. Każdy agent powinien znać go na pamięć. Powinien również znać numer wewnętrzny swego przełożonego. Rozmowa z szefem na Rakowieckiej nie może odbywać się w niczyjej obecności. Odbywa się ona mniej więcej w następujący sposób. Konfident X w budce telefonicznej nakręca najpierw numer 458. Wówczas albo słyszy sygnał i może sam nakręcić dalszy numer swego szefa, bądź też odzywa się telefonistka z tajnej centrali MSW i może zapytać, kto mówi. Chodzi oczywiście o podanie ustalonego pseudonimu. Lub też zapytuje, czy numer centrali nie został nakręcony pomyłkowo. W razie otrzymania odpowiedzi negatywnej włącza linię wewnętrzną i konfident może nakręcić znany mu numer i rozmawiać ze swym opiekunem. Numery ich są zazwyczaj czterocyfrowe. Dla przykładu podajemy numer pułkownika Janusza Sawickiego 2119. A oto numery tajne dwóch jego współpracowników. Na biurku pułkownika Chomentowskiego stoi telefon numer 2236, a pułkownik Tomporski posiada numer 2010. Była to pierwsza audycja z cyklu Rakowiecki numer 2, ciąg dalszy. Drugą usłyszą Państwo jutro o tej samej porze. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
Zacznijmy od twierdzenia, że ofensywą penetracyjną i Bardzo Wam dziękuję za to wspólne wysłuchanie tej audycji Radia Wolna Europa. Myślę, że bardzo ciekawe i początkowo chciałem odsłuchać dosłownie króciutki fragment, ale naprawdę bardzo mnie to zaciekawiło i wyobrażam sobie, jak wściekli musieli być funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, kiedy podane zostały tutaj nie tylko ich nazwiska, ale też wewnętrzne tajne numery. Myślę, że to Radio Szarotka jako eksponat podróżujący przez kilka lat z wystawą, i to nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, pełniło naprawdę ważną i ciekawą rolę. Na koniec pokażę Wam jeszcze tylko dwa inne eksponaty. Mówiliśmy już o tym, że radio mogło pełnić pozytywną rolę w takich działaniach niepodległościowych. Natomiast tutaj mam dwa eksponaty z mojej kolekcji, które są przykładami tej mrocznej, ciemnej strony radiofonii. To są oczywiście niemieckie odbiorniki propagandowe z okresu II wojny światowej, czy w każdym razie z końca lat 30. czy z początku lat 40. Niestety w jednym przypadku jest to tylko też sama obudowa, tak jak w przypadku naszego Radia Szarotka, i tutaj też zamontowany jest jakiś bardzo współczesny głośnik. To jest obudowa, którą kupiłem w latach 90. na targu Staroci w Austrii. Ona sama w sobie jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj zachowały się jeszcze nazistowskie symbole. Chyba ta materiałowa osłonka głośnika jest chyba nieoryginalna. Natomiast tutaj jest troszeczkę większa wersja tego radioodbiornika z różnymi zakresami fal, też tutaj z nazistowskimi symbolami. Osłonka też jest nieoryginalna, to trzeba będzie wymienić, ale to, co jest ciekawe, to w tym przypadku mamy dosyć kompletny radioodbiornik, chociaż w nie najlepszym stanie, z tabliczką znamionową, z lampami, z transformatorem, z głośnikiem, z kondensatorem. Tu przyznaję, że nigdy tego jeszcze wszystkiego nie wyjmowałem, ale w jakimś oddzielnym odcinku o tym radioodbiorniku na pewno sobie to wszystko obejrzymy. A nie tak dawno zwiedzałem Muzeum Techniki w Wiedniu. Zresztą publikowałem tutaj na kanale kilka relacji z tego zwiedzania i była tam też bardzo ciekawa część wystawy na stulecie radiofonii w Austrii, i częścią tej wystawy były również tego typu radioodbiorniki z lat nazistowskich. I myślę, że tej wystawie też poświęcę przynajmniej na początek króciutkie nagranie, a przy kolejnym pobycie w Muzeum Techniki w Wiedniu postaram się pokazać Wam troszeczkę dłuższą relację z tej właśnie austriackiej wystawy na stulecie radiofonii. Ale cieszę się, że dzisiaj obejrzeliśmy wspólnie przynajmniej króciutko ten również bardzo ciekawy zabytek, obudowę polskiego Radia Szarotka z zakładów radiowych Kasprzaka z lat 50., które wykorzystywane było przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat jako eksponat na wystawie poświęconej m.in. historii Radia Wolna Europa. Bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy króciutki odcinek, trochę inny niż zwykle, ale myślę, że te radiowe eksponaty też są fajne i co jakiś czas takie ciekawostki sobie obejrzymy, nawet jeżeli nie będą to sprawne radia. Każde z nich związane jest z ciekawą historią i warto poświęcić mu trochę uwagi. Zacznijmy od twierdzenia, że ofensywą penetracyjną i wywiadowczą przeciwko naszej rozgłośni i paryskiej kulturze kieruje specjalny zespół oficerów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod kierownictwem pułkownika